Pracował z osadzonymi i kwiatami, by w końcu zająć się działalnością społeczną. Kocha Śląsk na tyle, że w końcu poszedł na świętą wojnę ze świętą wojną. O owianych dzieciach wie więcej niż przeciętny widz serialu i jest jedną z nielicznych osób mogącą odpowiedzieć na pytanie, czy Ślązacy jako zbiorowość mają kij w życiu. Na dywanik u złego ojca trafił Grzegorz Franki, człowiek starający się demitologizować Śląsk i usilnie poszukujący prawdziwego Bercika. Dzisiaj dowie się, jak przybliżyć zagadnienie zawartości ołowiu w alkoholu na przykładzie królowej Elżbiety II. Witaj. Witajcie Rostomili, dzień dobry, kłaniam się wszystkim. Zacznijmy od tego najważniejszego. Czy Ślązacy jako zbiorowość mają kij w życiu? A to powiem Ci już dlaczego, bo to nie jest pierwszy nasz problem, czy święta wojna, czy ołowiane dzieci, ale sobie już wypisałem. W styczniu 1937 roku gazety donosiły o spaleniu książek, a konkretnie podręczników, w których był tekst Katowice autorstwa Ferdynanda Gettla. On był odebrany bardzo źle przez Ślązaków. Mam tu cytaty, jeśli byś chciał, żeby Ci go przybliżyć, ale ludzie proponowali, że zrzucą się Gettlowi na bilet, a do domu to już sobie wróci transportem sanitarnym. No cóż, trzymają kij w życiu jako społeczność. Chciałbym powiedzieć, że nie mają, ale no, nie jestem przekonany sam do takiej odpowiedzi. No, pewnie jako zbiorowość mamy jakieś poczucie własnej godności, własnej odrębności. To powoduje, że czasem oburzamy się, jak ktoś o nas opowiada inaczej niż to w rzeczywistości jest, albo pomijając rzeczywistość i fakty, jak inaczej niż chcielibyśmy być opowiedziani. Więc może trochę przyznaję, że być może trochę tego kija jest, ale ja tego nie badałem, więc nie potrafię Ci odpowiedzieć tak precyzyjnie na to pytanie. Jasne, ale pytam, bo wiesz, to jest też cecha ogólnopolska, ale teraz na nas zaczęło się to tak wylewać, ponieważ no najpierw święta wojna, z którą właśnie prowadzisz krucjatę, no co chyba nie powinno nikogo dziwić i tak może, no ta święta wojna jest problematyczna i zawsze była, nie oszukujmy się. Teraz są ołowiane dzieci i ja na przykład bardzo dużo głosów odebrałem negatywnych o tym serialu, co też może być zaskakujące, bo no ludzie twierdzą, że przecież w końcu ktoś pokazuje Śląsk. No i teraz tutaj sobie pozwolę zacytować Ciebie. Marudzisz nad tym serialem jak ja nad świętą wojną, ale niepotrzebnie. To nie jest tylko produkcja przybliżająca miniony, choć nie do końca ołowiany problem. To jest opowieść o odpowiedzialności, mądrości, dobroci, przyzwoitości i niezłomności. No to jak to właściwie jest? Tak, tutaj jeżeli chodzi o serial Ołowiane dzieci, to powiem tak, że zależy z jakiej perspektywy na niego spojrzę, tak sobie o nim myślę. I dzisiaj jeszcze nie potrafię powiedzieć, że Grzegorz Franki ma wyrobione zdanie na temat tego serialu. No bo tak, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy takiej, że autorzy filmu, tego serialu chcieli pokazać problem choroby wywołanej działalnością przemysłową, to uważam, że im się to udało. Jest to świetnie pokazane, czyli jakby ten kontekst tego, co huta złego wytwarzała i jak to oddziaływało na ludzi tam pracujących i mieszkających, a szczególnie na dzieci, super. Na pewno tak. Jeśli chodzi o pokazanie kontekstu historycznego, czyli czasu PRL-u, uważam, że super. Jeżeli chodzi o przedstawienie głównej bohaterki, pani doktor Jolanty Wadowskiej-Król, częściowo też super. Od razu powiem, dlaczego częściowo super. Dlatego, że ja sobie wyobrażam, miałem okazję w ogóle poznać panią doktor Wadowską-Król, ale ja ją poznałem dopiero w roku 2018. Pani doktor już 2 lata nie żyje, więc z tego prostego rąku wynika, że znałem ją kilka lat i było to kilka spotkań. Ale każde było wartościowe, bo to były rozmowy właśnie na temat tego, co działo się w połowie lat 70. w Burowcu, na Dąbrówce Małej i w Szopińcach. I dzięki temu, że udało mi się ją poznać, wyobrażam sobie, ale to jest dalej moje wyobrażenie, że ona, że mogła być taką mniej więcej osobowością, jak to autorzy serialu pokazali. Ale zaznaczyłem na początku
tego akapitu, że tak częściowo oczywiście jest super, no bo tutaj jest takie, no nie chcę powiedzieć, że przekłamanie, bo tam wyraźnie autorzy na początku dają tablicę, że to jest historia opowiedziana na motywach prawdziwych wydarzeń, a nie film dokumentalny. Natomiast tam jest takie, nazwijmy to dla potrzeb tej naszej rozmowy, przekłamanie. Pani doktor Jolanta Wadowska-Król w serialu pokazana jest jako osoba z zewnątrz. No właśnie, to jest też problem. Tak, a w rzeczywistości to była osoba na Śląsku urodzona, na Śląsku wychowana, w 1939 roku się urodziła. Nawet pamiętam, przypomniałem sobie przy okazji tego serialu sytuację, kiedy Związek Górnośląski uhonorował panią doktor Jolantę Wadowską-Król, oczywiście za tę swoją działalność wtedy, nagrodą imienia Wojciecha Korfantego. I ona w bardzo krótkim wystąpieniu, po odebraniu tej statuetki, trzymając ją chyba w ręku, powiedziała, że dzisiaj historia zatoczyła koło i opowiedziała, że ona urodziła się w roku 1939 na Górnym Śląsku w Katowicach. Jej tata był wtedy kierownikiem szkoły, polskiej szkoły w Bielszowicach, bo Bielszowice, dzisiaj dzielnica Rudy Śląskiej, już wtedy były polskie od kilkunastu lat, dokładnie od 1922 roku, i we wrześniu tego samego 1939 roku jej tata został powołany do wojska, z którego już nie wrócił. Zginął na wojnie jako żołnierz polski. Więc Jolanta Wadowska, wtedy Wadowska, była Ślązaczką, stąd pochodziła, znała dokładnie te realia. No i trochę, znaczy nie trochę, a zasadniczo inaczej jakby to wyglądało jej życie i jej praca i jej relacje z mieszkańcami właśnie osiedla Targowisko, niż to w serialu jest pokazane. No i ostatni taki element, z którym oczywiście tutaj mógłbym iść na wojnę, wziąć te halabardy i wszystko, co tam mam pod ręką, no to znowu pokazanie stereotypowo Śląska i Ślązaków, tak? Czyli familoki, znaczy tu akurat mieszkali faktycznie w familokach, ale jak te familoki wyglądały, no to widzieliśmy w serialu. W środku dosyć tak, delikatnie mówiąc, bez porządku, bez czystości, a w rzeczywistości Ślązacy, mimo tych trudności dnia codziennego wtedy, bo drodzy Państwo, no młodzi tego nie mogą wiedzieć, albo gdzieś tam może słyszeli, mimo że ta sadza się osadzała nie tylko w Szopienicach, ale na całym przemysłowym Górnym Śląsku, to Ślązacy słynęli z czystości, bo ciągle byli zmuszani do tego, żeby pucować, glancować, żeby ten kurz wypierać ze swojego życia. I faktycznie to były czasy, kiedy myśmy widzieli, czym dychamy, czyli po prostu to powietrze tak było zanieczyszczone. Ale to jest jakby jedna strona. Druga rzecz, Ślązacy są pokazani, my to mówimy stereotypowo, czyli ja to mówię kłamliwie po prostu, jako jakieś takie boroki, którym ktoś inny musi tłumaczyć, jak trzeba żyć, jak trzeba zadbać o dzieci i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, Ślązacy tacy nie są, a po drugie, przy tej historii o owianych dzieci było dokładnie odwrotnie. Ci ludzie po pierwsze ufali pani doktor Wadowskiej-Król, nie trzeba było ich ani do niczego zmuszać, ani jakimś podstępem czegokolwiek robić, ani przekonywać. Oni byli świadomi tego, że ich dzieci chorują, że trzeba je leczyć. Lekarka miała wielki szacunek wśród tej społeczności, co potwierdzała ona sama, ale też potwierdzają te dzieci, bo te dzieci przecież żyją, mają po około 55, 60 lat, po 60, niektórzy jeszcze żyją. Rodzice tych dzieci już w wieku, można powiedzieć, niemalże podeszłym i wszyscy potwierdzają, że te relacje były zupełnie dobre, że pani doktor wręcz cieszyła się dużym autorytetem wśród mieszkańców, więc to mnie troszeczkę oczywiście boli. Myślę, że mogło to być tak, że ktoś wpadł na pomysł zrobienia serialu, bo stwierdził, że to dobra historia do pokazania, a przy okazji Ślązaków pokażemy, jak
Tak jak Jak zawsze. zwykle, Tak jak zwykle. No i tak to I właśnie niestety wyszło. ja, bo parę wątków sobie wynotowałem, bo chciałem akurat też poruszyć dużo z tego, o czym mówiłeś, bo no, ja siłą rzeczy się przygotowałem do tego odcinka i naprawdę odebrałem, no może dlatego, że ludzie kojarzą mnie z pewnych specyficznych zachowań, że no dostałem dużo telefonów negatywnych i jeden był o tym, co mówiłeś o czystości, mam tu w ogóle wynotowane bardzo ciekawe liczby, które Ci później podam. Ale rodzi się właśnie pytanie, bo jest to serial inspirowany, to dlaczego nie zrobiono go, wiesz, na wymyślonej miejscowości na Śląsku, zmieniając wszystkie imiona i nazwiska. A no właśnie. I to jest dla mnie, daj mi skończyć, bo tu ja chcę powiedzieć dlaczego, bo ja tu widzę coś jeszcze innego, co ty mówisz, pokazano dobrze PRL, okej, ale właśnie ja mam do tego PRL tu duży problem, bo patrz, lata naturalne postacie. Hubert Dworniak jest symbolem, nie ma go, nie mamy Huberta Dworniaka. Jolantę Wadowską król mieliśmy, a nagle pani profesor, jak została przedstawiona, wiesz, już nagle tych ludzi tracimy i mamy nagle ideę pojedynczego bohaterstwa. Ja właśnie chcę do tych rodzin tu nawiązać, bo to sobie aż zapisałem, żeby nie zapomnieć, bo mamy tego właśnie Huberta Dworniaka, mamy taki symbol. Cały serial staje się taką kliszą czarnobylską. Nie neguje prawa autora to jest prawo autora. On to przedstawia, chce, okej, ale gdzie jest mój problem? Nagle widzimy, że to ten bezduszny system ukrywa. To ten bezduszny system walczy, jest pojedynczy bohater, a już jeśli byśmy mieli się spisku dopisywać, to bezstukowa benzyna, prawda, środek antystukowy i ołów powstał tylko po to, żeby zarobić 3 centy na galonie. Tam był spisek prawdziwy, u nas tego ta władza tak nie ukrywała. Bo ludzie trochę jednak wiedzieli. Ten Grudzień nie był geniuszem zbrodni, który wszystko ukrywał i te pionki miał. To nie było tak, że te służby i zdejmujemy de facto odpowiedzialność, którą my jako Ślązacy przyjęliśmy nad sobą, przyjęliśmy na siebie, biorąc taką pracę. Bo ci ludzie byli świadomi, jak ryzykują swoim zdrowiem. A gdy dowiedzieli się, co się dzieje z ich dziećmi, zobacz, oni się zbuntowali przeciwko status quo. To jest dużo trudniejsze niż zbuntowanie się przeciwko władzy, w którą nie wierzymy. A tutaj było tak pchnięte, że jakby ta zła władza była tak jakby tym motorem napędowym. To nie była ta troska o dzieci, ta troska o dzieci była w tle. Jednak było ważne, że jest ta władza zła, że to nie było tak jakby pokazane tego, że ci ludzie naprawdę potrafili przełamać te wieloletnie przyzwyczajenia. Przecież Kuta działała już 100 lat. W 1913 była szkoła dla, prawda, dzieci tam z problemami w nauce. I my jakby zdejmujemy to, że to było grupowe bohaterstwo tych ludzi, którzy zdecydowali się podjąć walkę o swoje dzieci. Zdecydowali się zmienić całkowicie swoje życie. Wypuścić te dzieci, prawda, do sanatoriów. Jakby nagle jest to, że tylko jedna osoba to działała. Zapominam, że przecież jej też ludzie pomagali. Początkowy, też nawet pani Wadowska Król mówiła, że przecież pierwszy szef sanepidu, który był, też te badania jej pomagali. Dopiero po zmianie, kiedy przyszła pani, której nazwisko pamiętam, nie będę tutaj cytował, która powiedziała, że to jest Matka Boska Szopienicka. I wiesz, robimy taki amerykański serial i zapominamy, jaki to był wysiłek naszego społeczeństwa. Ja widzę, że po prostu już tak jakby dajemy tę kliszę, że PRL, socjalizm był zły, zapominamy o tym bohaterstwie ludzi stąd, bo to jednak wymaga dużego, żeby zgodzić się, pozbyć się tych dzieci na parę miesięcy, żeby zmienić pracę, żeby całkowicie to życie na nowo zbudować. Ja miałem tutaj takie mieszane uczucia, a wiesz, na końcu to akurat, bo jak cytowałem twój wpis, to był Kamila Szewczyka, rozmawiałem z nim wczoraj i obaj mieliśmy podobny wniosek, wiesz, jak są te baby, hopy, no to przecież tam za 3 minuty będzie normalnie wujek. To już nie jest scena tego codziennego, tej pracy, tej codziennej walki o dzieci, tylko to jest, zaraz tam będzie masakra na wujku po prostu pokazana, bo to się dobrze sprzedaje, nie? No ale to tak mówię, to tak z tych wszystkich uwag, które chciałem Ci przekazać, dlatego wracając do całego początku pytania, dlaczego nie zrobiono tego po prostu całkowicie inspirowanego, bez prawdziwych nazwisk? No dlaczego tego nie zrobiono, to ja Ci oczywiście nie odpowiem na to pytanie, bo ja nie mogę być adresatem tego problemu. I sam się zastanawiam, dlaczego właśnie z jednej strony skorzystano w dużych fragmentach, bo użycie czyjegoś nazwiska, czyjejś postaci, Tak. a jednocześnie mówienie, no ale to jest tylko inspirowane. Moim zdaniem, przepraszam, może pierwszy to powiem, może się znowu narażę, nie do końca było to uczciwe. No nie jest do końca fair. To na nie jest pewno. fair, to nie jest uczciwe, dlatego że można było pokazać historię inspirowaną, ale można sobie było wymyśleć, że tym lekarzem był, nie wiem, 60-letni mężczyzna, żeby to w ogóle odróżnić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj użyto autorytetu wielu osób, również pani profesor Hager-Małeckiej. Tak, ona jest No najbardziej przecież poszkodowana. to, że akurat ona nie została tam wymieniona z imienia i nazwiska, niczego nie zmienia, bo przecież żyją ludzie, no 5 minut temu o tym mówiłem, którzy byli uczestnikami tych Tak, wydarzeń. I oni dokładnie wiedzą, powiem więcej, oni wiedzą dokładnie lepiej niż reżyser, niż scenarzysta, niż wszyscy, którzy przy tym serialu pracowali. I ich to dotyka.
Nie wspomnę już o rodzinie pani profesor i rodzinach innych osób, które są tam pokazywane. No więc jest to nieuczciwe. Wykorzystaliście po prostu, panie reżyserze i panie piszący scenariusz, historię, trudną, bolesną historię, która wydarzyła się na Śląsku, po to, żeby zrobić dobry serial, który się sprzedaje i będzie się sprzedawał. No taka jest prawda, więc o to mam pretensje, bo nie można tak robić, bo jest to, może nie jest to zabronione prawem, ale moralnie, delikatnie mówiąc, wątpliwe. Jest to, no i tak samo jak na przykład, bo pamiętajmy, no właśnie pani profesor miała bardzo dużo do zaryzykowania, bo jedna miała stanowisko. Ona poświęcała dużo ryzykowania. Mimo wszystko, no była później pani Zofia Kajzerowa, która pracowała też w wojewódzkim ośrodku. Też ją pominięto. No byli ci ludzie zwykli z sanepidu, którzy też pomagali, bo to nie jest tak, że, no, że właśnie nagle był ten spisek, że wszyscy byli tak przeciwko. To była tytaniczna praca. Zresztą no, w tym studio rozmawiała parę lat temu z Sebastianem Płaczem, pani Wadowska-Król. I ona mówiła, że ona nie chciała walczyć z systemem, ona chciała ich wyprzedzić po to, żeby zrobić te badania i żeby tym dzieciakom pomóc. A my, no kurczę, robimy serial, jasne, że to jest serial, ale no jaki on będzie miał skutek później, to się trzeba nad tym zastanowić. I nad jednym pytaniem jeszcze, które mi też zadano, czyli gdyby to kręcił ktoś inny niż Netflix, to czy byśmy zwracali uwagę, bo na przykład Świętą Wojnę mamy fajny argument, ludzie z Warszawy ją nakręcili, nie? Tu mamy taki problem, no Maciej Pieprzysta jest jednak od nas. No jest pan Robert Talarczyk, no nie oszukujmy się, to są ludzie od nas i oni jednak przedstawili ten Śląsk, no tak jak nie inaczej i do tego lizania ran przez psa ja dojdę, bo to jest coś, co to miałem 2 telefony w tej sprawie aż. Może to jest też okazja, żeby podyskutować nad stworzeniem innego prawa niż w tej chwili obowiązuje. Może zwyczajnie przepisy powinny zabraniać używania prawdziwych postaci przez twórców do historii niekoniecznie prawdziwych, no bo tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, no chcesz się czym inspirować? Inspiruj się, to jest zupełnie normalne, wręcz pożądane w każdym rodzaju sztuki, jest potrzebna inspiracja, no ale nie może być tak, że wybieramy tylko to, co nam pasuje i dokładamy też to, co nam pasuje, w ten sposób wypaczając totalnie rzeczywistość. No i to mi się absolutnie nie podoba, choć tak jak cały czas mamy w stylu głowy, że nie potępiam tego filmu, bo on w pewnych kwestiach zrobił dobrą robotę. O, i to najpierw, to teraz przerwijmy, jaką dobrą robotę, bo to jest też dobrze, żeby powiedzieć, to, że nie tylko atakujemy, bo no my punktujemy, a jednak Punktujemy, dajemy te plusy i minusy i drodzy Państwo, przede wszystkim ten serial pokazuje, jak Ślązacy, jak ten region musiał się poświęcić dla dobra nie tylko własnego, bo przecież tu nie chodzi tylko o to, że oni wyżywiali rodziny, tylko budowali, można powiedzieć, socjalizm, ale przede wszystkim budowali państwo polskie. I tak było już w okresie międzywojennym i tak było w okresie powojennym. Gdyby przemysł tu trwał, najpewniej byłoby tak dzisiaj. I nikt nawet nie pyta, nie zastanawia się, czy może trzeba temu regionowi, tym ludziom w jakiś sposób zrekompensować to, co się tutaj wydarzyło. I tu nie chodzi o tą ciężką pracę, tylko właśnie o te skutki uboczne. Zniszczone jest nasza gleba, nasze powietrze i całe nasze środowisko. I to nie może być tak, że my jesteśmy teraz na łasce Warszawy albo na łasce Unii Europejskiej, że nam coś przyznają i my się mamy z tego cieszyć. Nie, no po prostu czerpało z tego państwo polskie. I to państwo polskie jest odpowiedzialne za eksploatację tego regionu. I to państwo polskie życzyło sobie Górnego Śląska. Ja nie chcę tutaj za bardzo, takiej polityki historycznej w tym studiu uprawiać, ale chyba trzeba dla uporządkowania naszej rozmowy cofnąć się do roku 1918. To jest rok, to jest czas, to jest rok, w którym rozpoczyna się w tej nowożytnej historii najciekawszy moim zdaniem okres Górnego Śląska. To jest czas, kiedy po zakończeniu I wojny światowej zapadają decyzje, co zrobić z tym regionem. I drodzy Państwo, mieliśmy tutaj plebiscyt 20 marca 1921 roku, kiedy Ślązacy, zgodnie z postanowieniami aliantów, mogli sobie wybrać przynależność, czy chcą być w Polsce, czy chcą być w Niemczech. To był trudny wybór, dlatego że tak, z jednej strony państwo pruskie po wojnie przegranej upadło, a z drugiej strony państwo polskie dopiero się odradzało. I jedna i druga niepewność.
Jeżeli ktoś wierzy, że Ślązacy dokonywali prostych wyborów narodowych, to jest po prostu w wielkim błędzie. Jeżeli ktoś tak twierdzi, to też kłamie. Dlatego, że zwykły mieszkaniec Górnego Śląska w pierwszej kolejności rozważał, gdzie będzie mieszkał on ze swoją rodziną i jak tę rodzinę wyżywi. Mój pradziadek, Franciszek Franki, bądź Franz Franke, bądź jeszcze inne były kombinacje tego imienia i nazwiska, i to nie był jego własny wybór, miał do wyżywienia 14 dzieci. Był górnikiem mieszkającym i pracującym w kopalni w Miechowicach, dzisiejsza dzielnica Bytomia. Był działaczem propolskim, był uczestnikiem III Powstania Śląskiego, ale nie wierzę w to, i takie są przekazy w rodzinie, że tam jakby tym leitmotivem w ogóle jego działania to była miłość do ojczyzny, której on nigdy nie widział i mało o nim mógł słyszeć. Tam się nie czytało pana Tadeusza w jego domu, tylko tam trzeba było wykarmić całą tą 14 plus samych siebie. Więc wybory Ślązaków nie były tylko narodowe czy narodowościowe, ale były społeczne, rodzinne, zawodowe. I drodzy Państwo, Polska plebiscyt przegrała stosunkiem 40–60%. Ale dlaczego ja o tym wspominam? Bo dzisiaj, kiedy coś opublikuję, niekoniecznie związane z tymi faktami w internecie, to najczęściej się, może nie najczęściej, a często, bo dowiaduję się różnych rzeczy na swój temat, ale także często się dowiaduję, że jestem jakimś farbowanym Ślązakiem, bo tak naprawdę jestem Niemcem, który nic o niczym innym nie marzy, tylko o autonomii dla Śląska, to znaczy odłączeniu go od Polski. I niestety dzisiaj, kiedy byśmy zaczęli tu rozmowę o autonomii, to za chwilę odezwą się głosy, że my się chcemy odłączyć od Polski. Tylko drodzy Państwo, dla mnie autonomia Górnego Śląska to jest symbol jedności z Polską, bo tutaj nikt o autonomię nie walczył. To odradzające się państwo polskie w roku 1920, a więc 2 lata przed zmianą granic, ustawą konstytucyjną zagwarantowało z własnej inicjatywy Górnemu Śląskowi autonomię. To nie było nic przeciwko w Polsce. To był i dla mnie jest symbol jedności Górnego Śląska z Polską. To Polska nas chciała. To Śląsk był potrzebny bardziej Polsce niż Polska Śląskowi. Śląsk sobie wcześniej bardzo dobrze dawał radę. Musielibyśmy porównać, jaki był poziom życia, jaki był poziom cywilizacyjny Górnego Śląska na początku XX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, a jaki był ten poziom cywilizacyjny w dzisiejszych regionach, w innych regionach Rzeczypospolitej, na Mazowszu, na Podkarpaciu, w Małopolsce, może Wielkopolska nie jest tu dobrym przykładem, ale gdzieś na Kresach Wschodnich, które już nie są częścią państwa polskiego. I tu będzie przepaść na korzyść Śląska. Górny Śląsk i Ślązacy sobie świetnie dawali radę bez Polski. To Polska potrzebowała Górnego Śląska. I wiesz, dlaczego ja o tym wszystkim dzisiaj mówię? Bo nie twierdzę, że Niemcy nas tylko kochali i hołbili. Oni też wyciągali stąd ile się dało. Ależ oczywiście, to tego nikt nie neguje. No. No ale skoro Polska nas zechciała mieć, korzystała z tego, co tutaj było i w okresie międzywojennym, i przez ponad 45 lat w okresie powojennym, to Polska jest odpowiedzialna dzisiaj za nasze zdrowie, za nasze środowisko, za to, jak tutaj żyjemy. A przynajmniej powinna być. A dlaczego Jest odpowiedzialna, a to, że się w jakiś nie sposób poczuwa? nie poczuwa czy uchyla, to tego faktu nie zmienia. To Polska jest za to odpowiedzialna. A widzisz, tu poruszyłeś też ciekawy temat i przyznam się, że już kiedyś myślałem o tym, żeby Cię zaprosić, bo to pokazywanie Śląska przez resztę Polski, no już w mojej jednej z prac redakcyjnych wyszło, ponieważ kiedyś usłyszałem, że przecież
to nie jest tak, że tylko Ślązacy mogą mówić o Wilimowskim. To konkretny przykład był. My też możemy, ja mówię, z całym szacunkiem nazwaliście go Niemcem. Ja mówię, to nie jest tak, że jedna z decyzji, bo to nie jest tak, że przecież był Niemcem, mówię, to nie możesz go tak określać, bo mówię, to jest bardzo trudny, zawiły wybór. No nie, ale człowiek musi zrozumieć, że on umiera jako Niemiec i był później Niemcem. Ja mówię, no to ja bardzo widzę, że macie uproszczoną tutaj naprawdę. No właśnie. Wszystko wam się udało zrobić Do- czarno-białe. Dotykasz bardzo ważnych rzeczy. No i teraz tak, jeżeli ktoś chce prowadzić dzisiaj, a jest prowadzona dyskusja o owianych dzieciach w internecie, w mediach, tak? Ludzie się właściwie, niektórzy oczywiście prześcigują się, Prześcigają. prześcigają się. Kto więcej prawdy objawionej chce pokazać i tak dalej. Jeżeli oderwiemy to wszystko od kontekstu historycznego, który próbuję w naszej rozmowie nakreślić, to nie ma sensu. Dlatego, że patrzenie na historię owianych dzieci tylko z polskiej perspektywy i z dzisiejszego punktu widzenia roku 2026 nie ma najmniejszego sensu. Tu nie wystarczy się nawet przenieść ten rok 1974, tylko trzeba troszeczkę właśnie mieć pojęcia, na czym cały Górny Śląsk i jego specyfika polega. I wspomniałeś przykład Ernesta Wilimowskiego. Ja mogę się tylko opierać na tym, co czytam w internecie na jego temat. Z tego wynika, że on sam czuł się po prostu Górnoślązakiem, ale nie znalazłem jakiejś takiej wprost jego wypowiedzi czy filmu nagranego z tym. I dzisiaj największy grzech, jaki popełniamy, już nie chcę mówić, że popełniają inni, popełniamy to, że próbujemy kogoś nazywać Ślązakiem, Polakiem, Niemcem. My do tego nie mamy prawa. Dlatego, że poczucie tożsamości narodowej jest sprawą wielce indywidualną i to każdy z nas ma prawo do samookreślenia siebie, a nie drugiego człowieka. Ale też przykład Ernesta Wilimowskiego pokazuje, jakie to wszystko nie jest proste. A zawahałem się, bo cisło mi się na język słowo skomplikowane. Nie jest proste, ale nie jest też, no mówisz, jakoś szczególnie skomplikowane. W sztuce, która była w telewizji publicznej, w sztuce teatralnej, tam to troszeczkę sam Ernest, wymyślone jego wypowiedzi przez Roberta Talarczyka, on to tłumaczy, tak, że kiedy się rodził, to tu były Niemcy. Potem, kiedy dojrzewał, kiedy przyszło mu robić karierę, to była tu Polska, potem znowu były Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Ja bym to przełożył jeszcze na prostsze przykłady, które być może wielu współczesnym Ślązakom są znane z opowieści rodzinnych, podobnych do tych, które ja słyszałem. I na przykład moja babka albo jej siostra, które mieszkały całe życie, prawie całe życie, bo urodziły się na wsi pod Lublińcem, ale potem już mieszkały w pobliskich Katowicach, Michałkowicach, to one używały dla scharakteryzowania czasu, nie tak jak my dzisiaj, że lata przedwojenne, powojenne, czy jakieś czasy, okresy, tylko mówiły za starej Polski, za Niemca i tak dalej, i tak dalej. Co to oznaczało? Że tutaj państwa się zmieniały, ale my dzisiaj jesteśmy potomkami, ale my jako Ślązacy, żeśmy tu zawsze po prostu byli u siebie. No i jeżeli ktoś tego nie uwzględnia, ktoś oczekuje ode mnie deklaracji jednoznacznej, to po pierwsze nie ma do tego prawa, a po drugie świadczy to o tym, że nie ma w ogóle pojęcia, czym Śląsk, czym Górny Śląsk jest i czym Górny Śląsk był. To, że nasza historia jest skomplikowana, to też nic wyjątkowego, bo regionów na świecie o skomplikowanej historii jest bardzo wiele. Ale my się tutaj różnimy od reszty Polski, między innymi tym, że dla Polaka najczęściej Polska, ojczyzna, kraj, państwo, język to jest jedno i to samo, to jest po prostu Polska. A dla Ślązaka czymś innym jest ojczyzna, czymś innym jest państwo, czymś innym jest narodowość, czymś innym jest obywatelstwo. I język. I język. I to nie stoi w przeciwności do kogoś czy do czegoś. Po prostu tak jest. My sobie to szanujemy, że inni mają inaczej, ale też oczekujemy, że szacunku dla siebie z tego powodu.
Ale to zaraz usłyszysz, właśnie tak jak jest często poruszane w tej rozmowie o Wilimowskim. No ale teraz jest 2026, wy już nie gadajcie o tej przeszłości, to teraz byłby taki, a wy jesteście tacy, wiesz, co naprawdę to cały czas dzieli. Tak samo właśnie może być, że ten serial zacznie dzielić, bo znowu jest rozdzielanie Śląska od Polaków i tu sobie było pytanie o etnolekt, bo nie wszyscy językiem to wiadomo nazywają, jest 21 około odmian etnolektu śląskiego, prawda? No i czy na przykład Netflix nie powinien był zadbać, żeby puścić więcej naszej gotki i napisy dać? Znaczy to byłby duży ukłon dla Górnoślązaków i dla naszego języka, e, bowiem Gotka Śląsko nie jest w rzeczywistości taka, jak pokazana w tym serialu. Zakładam, znaczy nie zakładam tutaj złej woli, raczej zakładam taki punkt myślenia, ci nasi bohaterowie muszą tak mówić, żeby odbiorca w Polsce słyszał, że to są Ślązacy, ale jednocześnie, żeby dało się go zrozumieć. No i tak to jest zrobione. I tu nawet trzeba by powiedzieć, że brzmi to faktycznie jak jakaś odmiana, dialekt, gwara języka polskiego. Gdyby w tym serialu bohaterzy go dali tak, jak się go dało jeszcze w 70-tych latach na takich robotniczych osiedlach jak Targowisko, no to faktycznie te napisy byłyby potrzebne. No i byłaby nie ta bala, a ten bal, jak dostałem. ten bal, Od razu, no zaraz dokładnie. mi dzwoni, że, bo to jest taki przykład, że kolega mówi, że jak moja oma oglądała Perłę w Korunie, to ona od razu wiedziała, kto jest łodnos, kto ponoszony godo, a kto się dopiero nauczył. Ja to zawsze tak się śmiał, że ta jego babcia taka była takim papierkiem lakmusowym, choć miał też inną historię o tej babci, którą tu przybliżę, bo ona oczywiście, No. ona jest takim potwierdzeniem tych stereotypów negatywnych o nas, no bo my też mamy coś za uszami, tu się nie oszukujmy. No każdy ma za uszami, każde społeczeństwo, każda grupa etniczna i tak dalej. Ja w ogóle tego nie zamierzam negować. W ogóle to nie jest tak, że... Ale właśnie chcę że- pokazać, że my tego nie negujemy, bo niektórzy Nie, myślą, że absolutnie. Ślązacy się, wiesz, wybielają. Nie, mało tego. Ja uważam, że jak większość nacji czy jakichś grup społecznych, oczywiście chcemy pokazywać się z jak najlepszej strony i chcemy być tak odbierani, ale tak nie jest. Żeby tutaj nie robić z nas jakichś lepszych ludzi, no to ja powiem, że gdyby porównywać Ślązaków do Polaków, to powiem tak, no Polacy są na pewno bardziej otwarci, bardziej gościnni. Często daję taki przykład z życia, że jak gdzieś jedziesz po Polsce Wschodniej, centralnej, zatrzymasz się na wsi i spytasz o drogę, to zaczną ci tak tłumaczyć, że może nic z tego nie wiesz, ale jesteś szczęśliwy, że ktoś do ciebie tak gada, próbuje ci pomóc i tak dalej. Na Śląsku, no nie zawsze tak jest. Ja Ja raz pamiętam, słyszę Gerade aus, od razu. Gerade I aus, to jeszcze w albo- Sosnowcu, to mnie najbardziej no, odprawia, że poza Śląskiem. ale też powiem taką historię, jak kiedyś jechaliśmy na śląską wieś. Nie chcę powiedzieć, gdzie to było, żeby tu nikogo nie urazić. Na południu od Katowic jechaliśmy do znanej działaczki lokalnej. Jechało nas 3 facetów samochodem, wszyscy obleczeni po śląsku, w naszych śląskich strojach. No i już dojeżdżamy do tej miejscowości, a ja mówię, panowie, a macie na ofiarę do kościoła? I kolega mówi, że ma tylko 100. Ja mówię, trochę za dużo, podjedźmy na stację i rozmienimy. No i podjeżdżamy na tą stację i kolega mówi do tego z obsługi, wie pan, bo my tu na pogrzeb się uwijamy doty, a doty nie. Rozwij pan 100 do kościoła na ofiara. A on stoi i mówi, a co jest bankomat? Ja muszę rozmieniać w mieście w banku, nie? Więc my nie jesteśmy tacy fajni, bo to był Ślązok, nie jesteśmy tacy fajni, jak myślimy. Ale mamy prawo też być niefajni, mamy Ale prawo no, mieć dokładnie, wady. każdy może To jest mieć wady. zupełnie normalne, naturalne. Ale wiesz, to chciałem wrócić do tego, co wcześniej powiedziałeś o tym, że są takie głosy, ileż można grzebać tych historii i tak dalej, i tak dalej. No, drodzy Państwo, i mój pogląd jest taki, że najważniejsze jest nie to, co było, ale to, co jest, a jeszcze bardziej to, co będzie. Natomiast nigdy się nie odcinam od historii, przy czym zawsze zaznaczam, że nie należy nią żyć, a tylko w odpowiedni sposób i w odpowiednich chwilach
z niej korzystać. Jak mam spotkania z młodymi ludźmi, których nauczyciele przyprowadzają do Domu Śląskiego, nie dlatego, że ci uczniowie o niczym innym nie marzyli, tylko są czasami przymuszani czy inspirowani, delikatnie mówiąc, przez tych swoich opiekunów i żeby z nimi o czymś pogadać, no to muszę ich pobudzić do rozmowy, bo oni nie przychodzą zainteresowani, tak? Więc jakoś tak na początku staram się kreować dyskusję, żeby jeden ochotnik się zgłosił i zaatakował mnie mówiąc, i to mi się zawsze udaje. To niech nas Pan przekona, dlaczego mamy słuchać o tym, co było 50 i 100 lat temu, bo nas to raczej nie obchodzi. Nas interesuje tu i teraz, ewentualnie to, co będzie jutro albo za rok. Pytanie oczywiście jest trudne, odpowiedź jeszcze trudniejsza, ale nie niemożliwa. Ja im wtedy mówię tak, słuchajcie, bo z tą naszą historią, z tym naszym życiem społecznym jest trochę jak z jazdą samochodem. Samochody, drodzy Państwo, jak wiecie, z tygodnia na tydzień są coraz bardziej nowoczesne, wspomagane właściwie pracą komputera, tak można powiedzieć, po to, żeby podwyższyć standard podróży, komfort pracy kierowcy i nasze wspólne bezpieczeństwo. I generalnie kierowca, prowadząc samochód, musi patrzeć do przodu. Czyli musi mieć czystą szybę, musi mieć paliwo, kierownicę w ręku i jedziemy do przodu. Patrzymy do przodu, bo interesuje nas to, co przed nami. Tak jest w naszym życiu. Ale zauważcie, że każdy samochód wyposażony jest w tak proste i banalne urządzenia jak lusterko boczne i wsteczne. Coraz częściej zastępowane kamerą, ale istota działania i cel jest taki sam. Dlaczego mamy to urządzenie? Ano dlatego, żeby kierowca nie odwracał się do tyłu, żeby nie patrzył do tyłu, tylko po to, żeby w odpowiednich momentach zerkał komfortowo na to, co jest za nim. A kiedy zerkamy? Jak coś się dzieje niebezpiecznego na drodze albo jakiś ważny manewr mamy wykonać. I podobnie jest właśnie z tą naszą historią, z tym naszym życiem społecznym. Trzeba od czasu do czasu spojrzeć w to lusterko boczne, co jest za nami, żeby bezpiecznie i komfortowo jechać do przodu. Więc my nie możemy żyć historią, to nie ma sensu. Jeżeli kobieta owdowieje, powiedzmy, co jest czymś Zdarza się. naturalnym, jest w żałobie, to jako społeczeństwo staramy się jej pomóc przeżyć tę żałobę. Szanujemy to, wspieramy, rozumiemy, przytulamy, współczujemy. I po roku, jak minie okres żałoby, oczekujemy, że ta osoba wróci do normalnego życia. I zdarza się, że taka wdowa nie chce wrócić, zdarzają się takie osoby. I na początku też tą osobę próbujemy wyciągnąć. I mówimy, no już słuchaj, już minął rok, już 2 lata, chodź, pojedź z nami na wycieczkę, chodź do restauracji. A ona nie, tylko będzie gadała o tym mężu. Jaki jest efekt? Że za jakiś czas tak naprawdę osoba nas zaczyna irytować i albo my ją autujemy, albo sama się wyautowała z naszego życia społecznego. No i trochę to nie ma sensu, tak? Więc jeszcze raz powiem, nie zachęcam nikogo do życia historią, ale zachęcam do zerkania w to boczne albo wsteczne lusterko, żeby zobaczyć, co tam się działo i jakiś sobie wniosek do przodu wyciągnąć. Drodzy Państwo, jeżeli jeszcze taka jedna dygresja, co daje nam też poznawanie historii. Historia nas uwiarygadnia. Też jak rozmawiam z młodymi ludźmi, żeby ich trochę przekonać do tego, że to ważne, to pytam ich tak, a jak poznasz nową dziewczynę, nowego chłopaka, kolegę, koleżankę, czy to w realu, czy w internecie i czujesz, że chcesz kontynuować tę znajomość, a może zamienić ją w przyjaźń, czy w jakieś uczucie, to kiedy przekonujesz się do tej osoby? Jak ona ci opowie o swoich planach, jak dziewczyna ci powie, za 5 lat będę Miss World, albo chłopak powie, za 10 lat to ja będę milionerem, wtedy się do niej przekonujesz? Czy jak opowie ci, z jakiego jest domu, z jakiego jest miasta, z jakiej rodziny, do jakiej szkoły chodziła? No raczej to drugie zawsze pada odpowiedź. No więc wtedy, kiedy ci opowie twoją historię. Dlatego my musimy sobie swoje historie opowiadać. Ja je staram się w jakiś sposób na moje małe możliwości opowiadać i Ślązakom, i ludziom spoza Śląska.
E, ja nie mam w tym... I nawet spoza Polski, bo ja tu byłem z grupą też z osób spoza Polski u ciebie. Zdarza się, że także spoza Polski. I ja nie mogę się dzisiaj chwalić jakimiś sukcesami wielkimi, ale takimi moimi tak, a to kropla drąży skałę. I często jest to takie miłe, kiedy ktoś mówi, wiesz, dopóki tego nie słyszałam, dopóki tego nie poznałam, ja tego nie rozumiałam. Cieszę się, jak ktoś mi mówi z Warszawy, wiesz, jeżeli nam coś mówiono w szkole, czy gdzieś tam w mediach o Śląsku, to same złe rzeczy, że tutaj nic nie ma, że tu jest szaro, brudno, nie ma jak czas w ogóle spędzać, trzeba stąd uciekać. Ta sama osoba po kilkunastu latach znajomości co 3 miesiące przyjeżdża z przyjaciółmi z Warszawy na weekend do Katowic, bo tu jest fajnie. Tak, tak, no to jest to różnica. To mówiłeś o samochodzie, to powiem o tym stereotypie, bo usłyszałem historię. Generalnie jedna z osób, która zrozumiała, powiedziała, że jest oburzona tym serialem, bo przerwała po jednej scenie, a mianowicie lizanie rany przez psa. Że przychodzą do doktorki, lizanie rany przez psa, rana już jest, no widzieliśmy z robactwem. No i teraz, no powiem Ci, ten tok myślowy, jaki byłem, ja mówię, kurczę, pieczono, mówi, sam wiesz, jak to jest w Mikołowie. Ja mówię, chłopie, no po co nie gadasz w Mikołowie? No mówi, moja babcia z Mikołowa była. I u nich w latach 50. już ujek tam miał pierwszą Warszawę. I on jak chciał pokazać rodzinie, jak może być, to ich wziął do Altreichu. Dlaczego? No bo mówi, że u nas wszyscy się myli, bo ten górnik był nauczony, że ma się myć po szyście. Ta scena z tą miską, tak jak scena z karminadlami, która przeszła do historii z Perły w Koronie, to ta scena nie jest nieprawdziwa. On mówi, ci górnicy wiedzieli, że się mają mówić, bo ich koledzy wyśmiali. Więc ten górnik może był twardy, może był szorstki, ale był czysty zawsze. I tak to jego babcia mówiła. No i ona mówi, myśmy pojechali do tego Sosnowca, nie? Tam się nie mieli. Tam miski nie mieli. I oni ona to opisywała jako takie ojej. I dlaczego chciałem to podkreślić? Bo są dane z okresu międzywojennego i to sobie przybliżymy. W 1936 roku zrobiono w mieście spis zakładów kąpielowych. Okazało się, że w 38 instytucjach o charakterze publicznym, szkołach, zakładach pracy znajdowało się 917 natrysków, 132 wanny, 3 baseny. Tu korzystam z książki Katowice międzywojenne. Do tego 2 kąpieliska na wolnym powietrzu, a w latach 30. 95% nieruchomości było podłączonych do wodociągu, 77,5 miało kanalizację. Statystyczny katowiczanin zużywał 92 litry wody na dobę, dzięki czemu Katowice plasowały się w czołówce. I jakby tego było mało, to nie był przypadek, że my jesteśmy jacyś lepsi, że to jest nasza fanaberia, tylko że my mieliśmy cały czas to, że nie chcemy być do tego Niemca, że chcemy być w tej Polsce i trzeba było podnosić te warunki, żeby pokazać, żeby nie była propaganda niemiecka, że o, patrzcie, przyszła Polska, odebrali nam i brudasy. I to jest też złożony proces, o którym ludzie nie myślą, że my byliśmy uczeni tej kultury, higieny, to przecież, a w tym filmie, no ja dałem co polisać. No ja to Kurde. 10-15 minut temu w tej rozmowie powiedziałem, tylko tak delikatnie, że był inny poziom cywilizacyjny na Górnym Śląsku. To wystarczy pojechać na Nikisz, żeby zobaczyć osiedle robotnicze i poznać jego historię. I jakie urządzenia były na początku XX wieku. No przede wszystkim była woda bieżąca, były toalety w każdym budynku, a jednym z głównych gmachów i niemalże od rynku w odległości dosłownie 15 metrów, jednym z najważniejszych budynków tego osiedla była łaźnia z pralnią i suszarnią, co było na tamten czas czymś więcej niż zwykłym miejscem zażywania kąpieli. No, nie wiem, aż trudno o tym rozmawiać, bo dla mnie to są pewne oczywistości, no, że o higienę się tutaj dbało dawno, dawno temu i pokazywanie właśnie takie, że pies liże rany w 1974 roku, jakieś totalne głupoty, drodzy Państwo. Pastę do zębów wymyślił gliwicki Oskar farmaceuta. Troplowic. Tak, farmaceuta Oskar Troplowic. I Kremniwea, żeby wszyscy I pamiętali, bo to Kremniwea, faktycznie dokładnie, do dzisiaj. dokładnie. Proszę Państwa, kiedy kończą się Igrzyska Olimpijskie, zaczynają się Paraolimpijskie, wymyślił je pochodzący z Górnego Śląska doktor, a potem Sir Ludwik Guttmann, który był jednym z najlepszych neurologów okresu międzywojennego i okresu II wojny światowej i po II wojnie światowej. Czymś normalnym był lekarz na Górnym Śląsku, czymś normalnym były zakłady lecznicze, szpitale. Niedawno żeśmy tu w grupie szerszej niż tylko przyjaciele Związku Górnośląskiego wspominamy innego lekarza sprowadzonego
w połowie XIX wieku przez raciborskiego księcia Wiktora przy okazji społecznika. To był Niemiec, który tu przyjechał na zaproszenie właśnie księcia Wiktora leczyć chłopów po wsiach. A myślę tutaj o, wypadło mi teraz nazwisko, popatrzcie, to jest niesamowite, ale zaraz sobie je przypomnę i powiem. W każdym razie to był człowiek, który nie tylko leczył, ale przy okazji też spisywał śląskie pieśni. Nazywał się dr Julius Roger. Proszę Państwa, 200 Ja lat nawet czytałem temu, jego kiedyś faktycznie, tak, że 200 lat temu lekarz na śląskiej wsi nie był niczym nadzwyczajnym. Mało tego, ta opieka była bezpłatna. Ona była refundowana. Ale w dokładnie, a to 100% było przez pokazane, księcia. jakbyśmy byli tym środowiskiem. Hopy, chowajcie dzieci, nie, baby, chowajcie dzieci, No bo doktor dokładnie. jedzie. No to tak nie wyglądało. No nie, no ludzie nigdy tak nie młodsi. wyglądało i to trzeba głośno mówić. Dlatego ja się ile mogę, to będę sprzeciwiał pokazywaniu Ślązaków jako boroków, chacharów, brudasów i tak dalej. Nigdy tak tutaj nie było. I jeżeli ktoś mówi, bo my coś przerysowujemy, nie, niczego nie przerysowujecie. To musiałoby być, ktoś by musiał się jeden dzień nie myć, żebyście pokazali, że tydzień się nie mył. To jest przerysowanie. Zawsze się myli, więc nawet mnie to krępuje tutaj jakby w jakieś... No i to żenujące, tak? Bo Żenujące, to tak, jest żeby o tym rozmawiać. Po prostu, Ale no, to są od razu pewne utnę, żebyś się nie musiał oczywistości. stresować, to ci powiem, że mamy pecha do filmów od lat i to też jak przygotowałem się do naszej rozmowy, to znalazłem. Jest taki filmik z dwudziestolecia międzywojennego, nakręcony przez no, pana z Królewskiej Huty, dziś Chorzów, nie? O Katowicach na zlecenie władz Katowic. I ja policzyłem, ja może nie jestem do końca normalny, ale ja policzyłem. Film ma 18 minut 23 sekundy. Obejrzałem go z moim młodszym pszczelarzem i załamany byłem. 8 minut 23 sekundy jest o rzeźni, świnie, bekon, smalec, firma Silesia Bacon, spotkanie wicekonsula Roberta Rossa z prezydentem Kocurkiem i to ciekawe, wtedy nazywano Skudlarza burmistrzem i dyrektorem rzeźni Sobotan. I jak to się kończy, to ten film, w którym tyle mamy o tych naszych świnkach, że Katowice to jak przyprowadziły świnie, to w ogóle ogień, maszyna 300 świn na godzinę z Kopenhagi, nie wiem po co, to ja mówić o mieście, o żłobku było tam parędziesiąt sekund, a potem jest już w ogóle, żeby pokazać, że to Kocurek robił, nie? Piękny nasz wspaniały człowiek, który musiał uciec później, to co? Jadąc do pożaru, bo jest sygnał, jadą do pożaru strażacy, zatrzymują się po drodze i naczelnik straży składa raport Kocurkowi. No mamy taki film z 20-lecia międzywojennego o Katowicach. Ja mówię, no to no my też nie mieliśmy szczęścia, bo dobry film było na przykład Diblu. Proszę bardzo, chcecie mieć ciekawy film? Mieliśmy burmistrza, który tutaj piękna historia kryminalna, nie? A nie musimy tych biednych lekarzy tutaj męczyć i pokazywać, i jeszcze im dodawać, że reszta się nie myła, nie? No, a 100 lat później w Ołowianych Dzieciach ktoś to nawet policzył i wziąłem to w social media. Co robią Ślązacy? Używają słów wulgarnych. I ktoś policzył, ile osoby mówiące tam po śląsku używają wulgaryzmów, a ile używają osoby mówiące po polsku. No i oczywiście my wyglądamy bardzo źle. A drodzy Państwo, ja nie twierdzę, że znowu jesteśmy jacyś lepsi, bo myśmy nigdy nie klnęli. Myśmy nie klnęli polskimi przekleństwami do pewnego momentu, bośmy ich nie znali. One tu przyszły razem z ludnością napływową. Mamy swoje, nie wiem czy lepsze, czy gorsze przekleństwa, które w tym filmie nie padają, tylko pokazani jesteśmy jako ci, którzy wulgaryzują dwa języki tak naprawdę, i polski, i śląski w jednym momencie. Dlaczego akurat Ślązacy klnęli tam 9 razy więcej niż pozostali bohaterowie? Tego nie wiem. No, to jest aż niepokojące, ale jeszcze jedna ciekawa rzecz, która też była oburzeniem, to patrz, gdyby tego serialu nie kręcił Netflix, to czy myślisz, że Czarnoskóry Ślązak robiłby takie wrażenie? Bo wiele osób zaraz powiedziało, to pewnie dodali od siebie. Nie dodali od siebie, bo faktycznie był i to też chciałem powiedzieć, bo część osób zaczęła mówić, że to jednak był Robert Mitferandu. W serialu to jest Adam Okoje, na brat Roberta nazywał się Adam, więc prawdopodobnie jeśli mielibyśmy zgadywać, kogo tam przedstawili, to był to jednak Adam Mitferandu. No ale było tych paru czarnoskórych chłopów. Ja pamiętam to jeszcze z 15 lat temu historię o dwóch czarnoskórych pracujących na grubie. Jeden na Halembie, to był mój ulubiony, bo on godą, ale on jeszcze tak po mietlorsku zaciągał. Więc jak jego kiedyś spytali, czy tam zaniesie, wiesz, okablowanie,
to on, cytat mniej więcej wolny, a to jakiś czarny jestem, chcę znaleźć Murzina? Że on już takie miał poczucie humoru, że ci ludzie tutaj byli. Może jasne, że nie było ich wielu. Oczywiście, że widok czarnoskórej osoby mógł być zaskakujący. No druga to kojarzy była na kopalni w Sosnowcu, chyba na Juliuszu też, no ale ci ludzie tu żyli. To nie jest tak, że Netflix musiał sobie tego dodać. I ja uważam, że przecież jeśli był autor i autor w swojej książce, no bo oni się tak inspirują książką, pisał o tych dwóch czarnoskórych kolegach ze Śląska, no to jest to na tyle ubarwiające koloryt książki, że rozumiem, dlaczego się znalazło, ale czy właśnie to, że to Netflix, bo do czego zmierzam, czy to, że to Netflix nakręcił, to nie wpłynęło na to, że my odbieramy inaczej właśnie scenę z osobami czarnoskórymi, ale już na przykład wątek kryminalny na Zachodzie wydaje się wiarygodny. Pytanie ciekawe, ale moja odpowiedź, ja nie wiem, nie potrafię Ci odpowiedzieć na to, dlatego że po pierwsze, ja też mam taki prywatny, może nie tyle problem, bo ja z tym problemu nie mam, ja nie za dużo produkcji oglądam i wiem, że Netflix ma swoją politykę przedstawiania świata współczesnego, tak to nazwijmy, bo nawet jeżeli jest ten film gdzieś tam osadzony w realiach sprzed 50 czy 100 lat, to poprzez pokazywanie osób, czy czarnoskórych, czy o różnej orientacji Nie seksualnej. heteronormatywnych. Tak, to jest gdzieś w polityce. Akurat tutaj ja bym się o to nie za bardzo czepiał. Nie Ale wiem, ja czy... słyszałem to oburzenie, że jak to czarny na Śląsku? Ja mówię, Nie, ludzie co złoci. ty- To znaczy- kto tu jest rasistą? w Znaczy, tym drodzy momencie? Państwo, trzeba sobie też jasno powiedzieć, że Ślązacy są kompilacją różnych narodów, różnych społeczności, bo to nie jest tak, że to jest jakaś Ślązok, to jest jakiś taki autochton od 39 pokoleń, że zawsze sam byli, zawsze tak go dali, jak i teraz poradza trochę tu powiedzieć coś. No nie, drodzy Państwo, to jest region, gdzie zawsze dokonywały się migracje ludności, zwłaszcza tutaj ludzie przychodzili. W dzisiejszych czasach my mówimy o tych, którzy przyszli tu masowo ze wschodu, tak? Czy jeszcze wcześniej, przed II wojną światową, już część polskiej ludności się tu przeniosła, ale była to głównie inteligencja polska. Przyjechała na polski Śląsk, czyli tę wschodnią część Górnego Śląska. Krótko po II wojnie światowej mieliśmy masowy napływ ludności z terenów wysiedlonych, a potem tą migrację, nie wiem jak ją nazwać, ekonomiczno-społeczną. Tutaj tylko wejdę słowo, to jest o tyle ciekawe, że ta emigracja późniejsza u nas była normalnie nazywana, a ja pamiętam, że na terenach Zagłębia mówiono o tych ludziach per granatem od pługa oderwani. To nie u nas na Śląsku się pejoratywnie określało osoby przyjeżdżające. To jest ciekawe, gdy o nas mówią, że my jesteśmy tacy... też się pejoratywnie nazywało, przy czym jeżeli teraz się Państwo domyślacie, że chodzi mi o słowo Gorol, to ono ma historię dłuższą niż okres PRL-u, bo to już tam ponad 100 lat temu jego etymologia jest z języka czeskiego, od Chorola, od górali, którzy tu przyjeżdżali z Beskidu Śląskiego i z okolic. I potem tak nazywano osoby z ludności tej napływowej. Nie wcale na początku to nie było takie pejoratywne. No właśnie o to mi chodzi, że ja wiem, że wiele osób tego słowa Gorol już nie odbiera tak źle, jak niektórzy. No mają... Dokładnie, to jest trochę tak jak z Hanysem, nie? Że dzisiaj, dzisiaj też ludzie z dumą powiedzą. Ślązoki mnie atakują, mówią, co ty synek godosz, jest Hanys i to jest w ogóle normalne, a na początku właśnie to było... A za Hansa można było w ryj dostać. Tak, a Hanys to było kiedyś pejoratywne nazywanie Ślązaka, nie? Przez nieślązaków, przez Polaków. Więc to oczywiście się też zmienia pod wpływem zdarzeń i czasu. No ale wracając do tej naszej kompilacji, no drodzy Państwo, zawsze tutaj ludzie przychodzili. O ile my właśnie te ostatnie 100 lat to mówimy o ludności polskiej, no to proszę pamiętać, że wcześniej przyjeżdżali tutaj też ludzie z głębi Niemiec, ale przyjeżdżali też ze Szkocji i z innych regionów Europy. I oni się stawali Ślązakami, nie? Gdyby ktoś nie spytał, za co lubisz, albo za co kochasz, albo po jakiemu tak przejeść Śląskowi, no to ja bym odpowiedział Bestuż, że jest taki roztomajty, czyli różnorodny. My jesteśmy różnorodni.
ale my się nie urodziliśmy różnorodni, tylko myśmy się stali różnorodni, bo każdy, kto tu przychodził, coś wnosił, więc ci, którzy tutaj przyjechali albo teraz nas słuchają, są potomkami tej ludności napływowej, to nie tylko nie czujcie się gorsi, bo wasi rodzice, wasi dziadkowie też wiele dobra tutaj wnieśli. Tak się Śląsk tworzył i tworzy i mam nadzieję, że będzie tworzyć. Na tym polega fajność tego naszego regionu. Oczywiście jedni mniej, inni więcej przyjmują z tej naszej śląskiej wytworzonej kultury. Są i tacy, którzy tu przychodzą i nie chcą w ogóle tej kultury przyjąć albo wręcz narzucić swoją. No i tu się oczywiście pojawia konflikt, ale tak nie jest tylko na Śląsku, tak jest w każdym regionie świata, tak? Więc my znowu już nie możemy mieć takiego przeczulenia na punkcie jakiejś takiej, nie wiem, czystości, jak to nazwać, nie chcę powiedzieć rasowej, broń Boże, etnicznej. Nie, no oczywiście ja też mam w rodzinie takie, jestem kompilacją różnych narodowości i mi jest z tym bardzo dobrze. Ja chciałem tak jak w ramach ciekawostki Ci pokazać, bo tak mówiłeś, że przed laty jaki był Śląsk. Proszę, ja znalazłem kalendarz śląski z 77 i tu jest o Hucie Szopienicy, o nowoczesnej hucie, zaznaczę chusteczką akurat, żebyś tam, jeśli byś chciał przejrzeć. I wiesz, to my mieliśmy tę swoją kulturę, proszę O, bardzo, taką Ja ją piękną, pokażę tutaj, żeby było, ale w mam środku mnie nadzieję, zaskoczyło, że... że jest akt, jest zdjęcie nagiej kobiety, mówię, jest Delkusie. No to O, właśnie, ale jest, nawet jest. mi się... No Od to razu tego, się nie wiem, otwiera. tego Chyba chyba nie najczęściej mogę była pokazać, otwierana. ale uwierzcie mi, że bardzo ładna kobieta i na pewno żadnej operacji plastycznej nie przeżyła. Wiesz, ja sobie to wczoraj tak przeglądałem i na przykład są pytania, czym oddychają górnicy? I to jest taki kalendarz, że właśnie jak przyjeżdżasz na Śląsk, to ja uważam, że takie coś dalej powinno być, pomijając że tam, no wiadomo, początek z 20 stron to są sami zbowidowcy, nie? Jak to tam szli na Śląsk, ze Śląska i wokół Śląska, ale jak sobie czytałem, jak oddycha górnik, a to tak i tak, a co jest na hucie? Kurczę, mówię, ale to jest przydatne, bo na przykład teraz my mamy, no już zresztą mówiliśmy o tym problemie z edukacją i to jest taki też argument, który czasami pada z mojej strony pod względem Netflixa, czyli no, niezależnie od tego, jak dawniej oceniliśmy seriale, no to w takim na przykład właśnie Chacie Klosie było, że 1 września wybuchła wojna, II wojna światowa. Teraz dzieciaki oglądają na przykład programy Netflixa, w których mogą obejrzeć coś z innego kręgu kulturowego. Zazwyczaj nie mające wartości edukacyjnej, a jedynie rozrywkową. I ja miałem tak, że no, była uczennica w klasie maturalnej, właśnie tłumaczyłem te daty i ona nie wiedziała, kiedy wybuchła II wojna światowa. Dlatego też uważam, że ten serial mógłby mieć jakąś misję, jednak bardziej edukacyjną, skoro jest inspirowany, wiesz, na przykład chociażby te plansze na końcu, że tak i tak się stało, tyle i tyle tych dzieci zostało wyleczonych, bo no trochę mi tego brakuje, a mamy problem z edukacją, no to co sam zresztą też tutaj powiedziałeś, więc myślę, że warto by było. No myślę, że może to każdy z nas robić na swoją skalę, ale mamy też odpowiednie instytucje, nawet w tych uwarunkowaniach politycznych, jakich przyszło nam żyć. Na przykład samorząd województwa śląskiego ma w dyspozycji instytucję filmową, którą w Tak. 100% finansuje i ona powinna wpływać na twórców, powinna premiować tych, którzy pokazują prawdziwy Śląsk. I ja nie twierdzę, że ona tego nie robi, ale nawet jeżeli robi, to robi chyba mało skutecznie, bo ja o tym nie słyszałem. Ale ja znalazłem plus tej książki, serialu, o którym ci chciałem powiedzieć, a mianowicie w Bibliotece Śląskiej. Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia. 3 egzemplarzy do wypożyczenia. Osób rezerwujących 20, 19, 19. Moja ołowianko, klęknij na kolanko. 3 osoby. Doktorka od Familoków 32, 31. Więc jest ten pozytywny efekt, że ludzie chcą zweryfikować prawdę. Tutaj duży plus dla twórców, ale zastanówmy się, co ty byś nakręcił? Bo tak wiem, że powoli będzie nam się czas kończył, ale o czym ty byś nakręcił? No bo patrz, mamy historię z ZUS-u, jeśli chcemy kryminał, jak przed wojną tutaj te budynki były, to wielkie oszustwo, jest konsul honorowy, genialna historia. No i mój ulubiony cytat, jak urzędnicy mówili, że oni właściwie nie rozumieją po polsku za bardzo, to nie wiedzą, co w tych dokumentach kazali podpisać, tak było. Afera na grube miliony. No masz właśnie wspomnianego już burmistrza Dibla. Albo jeśli chcemy dla Netflixa i chcemy dać dużo czarnoskórych osób, to mamy przecież Ernesta Bornickiego. No i kto tutaj to pamięta? I gdybym ja miał na to wpływ, albo mógłbym wyrazić skutecznie swoje życzenie, to chciałbym, żeby znalazł się ktoś, kto pokaże ten Śląsk po pierwsze taki, jaki on jest i jaki był, ale nie stereotypowo, czyli
żeby twórcy zapomnieli na chwilę o tym, że sam są gruby, hajery, krupnioki i tego typu rzeczy, które wszyscy znamy również w Polsce. Może trzeba by się zainspirować chociażby taką mało znaną książką, a bardzo wyjątkową. Książką, której tytuł brzmi zawsze obcy. Napisał ją Henryk Tomanek. Pan Henryk Tomanek, rodowity mieszkaniec Ligoty, południowa dzielnica Katowic, zmarł ponad 10 lat temu. Napisał historię osadzoną w swoim środowisku, historię ostatnich 100 lat, historię Ślązaków, ale pokazaną z innej perspektywy niż ten Śląsk proletariacki. Bo zauważ, że Śląsk najczęściej jest pokazywany w sztuce przez pryzmat proletariatu. Robotnik, górnik, Robotnik, tak. górnik, czy to w filmie. Natomiast on to pokazał przez pryzmat rodziny inteligenckiej. Dlatego ta książka różni się od innych, które zostały wcześniej i później też napisane. I być może trzeba zacząć pokazywać ten Śląsk z innej jeszcze perspektywy, bo z tej robotniczej on już się stał stereotypowy, choćby przez sam fakt, że Ślązak to górnik, nie, i go do jakoś tak śmiesznie i te krupnioki zapiją piwem. Więc myślę, że tutaj do pokazania jest wiele ciekawego, a jednocześnie nie musimy odchodzić, bo pokazywanie historii przemysłowej, czy pokazywanie sztuki śląskiej, czy pokazywanie śląskiej architektury wcale nie musi odbiegać od tego, co już znamy, tak? I to by było ciekawe i piękne. Można by zachęcić Netflix albo inne firmy produkujące seriale do pokazania chociażby nas poprzez pryzmat takiej osoby jak księżniczka Daisy. Bardzo ciekawa postać. Ze względu na jeszcze większy upływ czasu i luźniejszą, że tak powiem, wagę problemu, tu dopiero twórców może ponieść fantazja i mogą sobie swobodnie żonglować faktami i mitami na temat tej postaci. A im więcej powymyślają jeszcze, tym to będzie ciekawsze. No i takich przykładów myślę, że mógłbym tutaj mnożyć. Przy okazji, drodzy Państwo, zainteresujcie się księżniczką Daisy, bo to naprawdę ciekawa postać. Myślę, że na miarę cesarskiej Sisi, o której był. Dokładnie, tak. I to też się często tu porównuje, ale tak jak mówię o tych stereotypach w filmach, jeszcze pamiętam taki film Drzazgi był. Chłopaki, no tak na Ludzie 1 był kręcony tam ta scena, o ile się nie mylę, że chłopaki chodzą na hałdę, a tam biedaszyb jest. No jeden patrzy, mówi, jaki biedaszyb? U nas nie ma biedaszybów, nie? Niektórzy mówią, ty pewnie film dla warszawiaków kręcą. No i za chwilę jeden mówi, chłopaki, spokojnie, film dla warszawiaków kręcimy. No dokładnie, oni muszą, wiesz, no nie chcę to teraz zabrzmiało, ja teraz generalizuję. No ale jest ten obraz, mamy, że nas chcą pokazywać. Tak, a to weryfikowałem przed odcinkiem i na szczęście to zostało zweryfikowane. Była jakaś taka miejska legenda, że dzieci ze Śląska, i ona się wiązała zresztą bezpośrednio z epidemią ołowicy, bo no ja już miałem w klasie, siostry mojego kolegi były dotknięte tym, tą ołowicą tak naprawdę. I pamiętam, że wtedy, na początku lat 80., 90., mówiono, że one chyba schudły łaziska, że nie, że to niemożliwe, że u nas. Pamiętam, że ludzie się tak odganiali, ale do czego zmierzałem? One były, no wiadomo, no chude. Wiesz, jak wyglądały dzieciaki wtedy, tak faktycznie z tych terenów. I było takie powiedziane, że ale lekarze akceptują, że pół kilo mniejsza masa urodzeniowa. I zadzwoniłem specjalnie do pani profesor, która wtedy leczyła mi, że nie. Może średnia była niższa, na pewno nie pół kilo, to po pierwsze, a po drugie nie było to akceptowalne, a to przeszło do mainstreamu. Że ludzie tak czasami twierdzą, ale to zaraz, to na Śląsku mogło być mniejsze dziecko i to jest akceptowalne, byłby się przeżył. No właśnie, nie do końca. I coś, co ci obiecałem, że przeczytam, bo mam tu 1000 ciekawostek toksykologicznych z racji swojego wykształcenia, Ale gruba. ale uwielbiam te fragmenty. Jest różne rzeczy o ołowiu, jest tyle o ołowicy i jest PB w alkoholu. I ja tu, proszę Państwa, przeczytam, ja ten fragment uwielbiam. Szery w kryształowych karawkach może zawierać do 21 000 mikrogramów na decimetr sześcienny, ale to tylko 21 mikrogramów na centymetr sześcienny. Dla przykładu, królowa Elżbieta II, która ma w zwyczaju wypijać codziennie mały kieliszek sherry, 25 centymetrów sześciennych, w ciągu tygodnia może teoretycznie przyjąć z tego źródła 3675 mikrogramów ołowiu. PTWI dla PB wynosi 0,025 mg na kilogram masy ciała, czyli 1750 mg na osobę tygodniowo.
Także 3675 mg to 210% PTWI. Dla porównania, spożycie w ciągu tygodnia jednej puszki tuńczyka 125 g o zawartości 100 mikrogramów na gram, niskiej dla wielu wyrobów pochodzących od dalekowschodnich producentów, przede wszystkim wietnamskich i chińskich, sięga 710 PTWI. I to jest książka, która jest na tyle specjalistyczna. Ja uwielbiam ten przykład, bo tak się trafia do ludzi, ale stronę wcześniej mamy o skażeniu i gdzie jest? Gleby, jak mogą być skażone w Polsce, średnio 20-25 mg na kilogram. Oczywiście oprócz terenów skażonych, na przykład okolica Huty Szopienice, gdzie może wynosić nawet 8200 mg na kilogram. Tak, żebyśmy wiedzieli, jaka jest jednak dalej ta różnica między Polską a Szopienicami. Z alkoholem to mam już spokój, ale muszę teraz weryfikować zjadanie tuńczyka z puszki. Ja właśnie jestem fanem. Teraz tutaj masz na szczęście dane, te jak kupujesz dobre, to mają tam 7 mikrogramów, ale ja mówię, jak podali te dane z tych właśnie dalekowschodnich, to była afera parę lat temu, no bo i rtęcica, która zresztą, no, my mamy te choroby zawodowe, no, bądźmy szczerzy, mamy tu tyle hut metali ciężkich, mieliśmy tu tyle różnych rzeczy, jest przecież gorączka odlewników, no to nie tylko osoby zajmujące się cynkiem, ale też na przykład częściowo miedzią. Też mieli gorączkę odlewników. To jest takie, że mieli grypę, ponieważ się tyle nawdychali. To wygląda jak grypa. Też się dawało, że bo to przy piecu stał, więc plus no choroby, to wiadomo, itaj to jest zatrucie kadmem, tu u nas nie było, nazwa jest z japońskiego, boli, więc są te choroby pokazane, a no jednak do naszej świadomości przybiła się na szczęście pani doktor Wadowska-Król, która pokazała, że z tą ołowicą można walczyć. Tak I w ogóle piękna postać. Ale ja myślę, że w nawiązaniu do poprzedniego wątku, że gdyby zrobić film bez tych wszystkich problemów trudnych ołowicy i w ogóle tej krwawicy naszej, chociażby o takiej Daisy, już wspomnianej, to ile popatrz można przekazać informacji pobocznych. Na przykład dzisiaj w Polsce, kiedy mówimy o żubrach, To samo sobie No, wpisuję słowo żubr, co nie wpisuję, bo już pszczyna, widzisz, od razu tak, mi się kojarzy. to w Polsce jak powiesz żubr, no to każdy powie Białowieża, tak? Nieprawda. A to nieprawda i w takim serialu mogłyby być też żubry pokazane. Ja nie będę, jak ktoś nie wie skąd się żubry na Śląsku wzięły, to nie powiem, bo być może nieświadomie zaspoileruję coś, co ktoś jednak za jakiś czas zrobi. I wiele innych ciekawych rzeczy można pokazywać, bo Śląsk naprawdę jest przeciekawym, nie tylko historycznie, geograficznie, ale też po prostu jest regionem, jest tak bogatym w różne zdarzenia, w różne obiekty, w różne opowieści, że warto go poznawać. Jeżeli ktoś słucha nas spoza Górnego Śląska zwłaszcza, serdecznie Was na Górny Śląsk zapraszam i gwarantuję Wam, że będziecie rozczarowani, ale tylko w miły sposób. To prawda, ja często mam tutaj właśnie znajomych z różnych regionów Polski i są zachwyceni tym, co tu można poznać już od historii różnych państw, kto tu powstał, kto nie powstał, jak my tu żyliśmy, jak żyli nasi dziadkowie i no miliony historii, które naprawdę potrafią zaskoczyć i to nie jest tylko Nikiszowiec, który teraz jest modny i chwała im za to, bo dobrze, że cokolwiek No, ale potrafiliśmy symbole są promować. wszędzie, więc mamy taki symbol, Tak, okej, ale mamy tych miejsc superowe. teraz naprawdę dużo bardzo takich. No ale ciekawych. popatrz, na przykład niedaleko Nikisza mamy dzielnicę Szopienica, no zresztą znana z tych ołowianych dzieci, chociaż drodzy Państwo, ja to jeszcze raz powiem tutaj, bo tak się mówi, że ołowiane dzieci to Szopieńce. Nie do końca. No i Nie to do mnie cieszy, końca. to mnie cieszy, że w Nie końcu do końca, doszliśmy. dlatego że proszę Państwa, historia pokazana w roku 1974 dzieje się już na terenie dzisiejszego miasta Katowice. Szopienice były miastem wcześniej przez kilkanaście lat, ale i ta huta ołowiu, i osiedle targowisko nie były w Szopienicach, były w dzisiejszej dzielnicy Burowiec, a pani doktor Wadowska-Król wcale w Szopienicach nikogo nie przyjmowała, bo nie była tam zatrudniona, tylko w pobliskiej Dobrówce Małej, która już zupełnie nigdy nie była związana administracyjnie z Szopienicami. To tak i przy okazji. to jest bardzo ważne, bo to też był taki... W mediach społecznościowych można było się natknąć, że pani doktor była nieodpowiedzialna, bo była w ciąży, kiedy mieszkała przy Hucie. No nie dość, że nie była w ciąży, to jeszcze mieszka na Dobrówce. Nie, no, ani nie mieszkała, nie była w ciąży wtedy i tak dalej, i tak dalej. Wiem o czym historia. Czy ty wiesz, gdzie była, ty pewnie wiesz, ale gdzie była latarnia morska w Katowicach? Nie wiem, że była. No to Udało to ci jest, się, no kurczę, pisałem sobie adres, bo na Dobrówce Małej, Ale wiesz co? niedaleko pani doktor. Jakbym wiedział, to też bym tak chciał Ci zrobić przyjemność, ale szczerze Ci powiem, nie wiedziałem. No była zaraz, kurczę, bo ja sobie to zapisałem, ale... To tam morze płynęło, Chyba czy jak? Nie, to jest w ogóle taka historia, no taka propolska historia. No. Była Liga Morska i Kolonialna. Ja to na pewno gdzieś sobie kiedyś wynotowałem, nie wiem czy na dzisiaj, ale
No i generalnie w dwudziestoleciu międzywojennym postanowiono, że my też będziemy mieli latarnię. No a co? No i uzbierano latarnię. Do dzisiaj nie ma zdjęć za bardzo tej latarni, ale ona została zbudowana. No kurczę, o ile mnie pamięć nie myli, to było u zbiegu Halera i Grzegorzka, dobrze myślę? No to Była tam mała niedaleko. latarenka, że chcieli sobie stworzyć i była, no jest, I jest, było. to, jest No to to- wspominane jako taka ciekawostka, no naprawdę To do jak pierwszej wspomniasz mody. Grzegorzka, a wcześniej to była Franciszka, to właśnie tam była ta przychodnia, w której pani I doktor właśnie dlatego, że to było Wadowska-Król. tuż obok, to było tuż obok. O, dosłownie. Ale jeszcze nie wiem, czy wiesz na przykład, że po Szopienicach, wracając do tych Szopienic, spacerował cesarz pruski. Wiesz o tym? To chyba mi umknęło, A, przyznam widzisz? bez bicia. Ale no widzisz, i to są fakty. Ale jak będziesz oglądał moje rolki, to ja taką zrobię na wiosnę, Oglądam. bo on się tam przesiadał z jednego pociągu do drugiego, właśnie po to, żeby dotrzeć do Pszczyny, bo Szopienice w XIX wieku to było takie centrum komunikacyjne kolejowe Europy, można powiedzieć. Stamtąd dojechałeś do każdej stacji kolejowej w Europie. No widzisz, no to... A za Piłsudskiemu było to trudno dojechać, widzisz to. Piłsudski to też był w Katowicach, ale drodzy wiemy, jak to Państwo, ale wyglądało, nie nie? wyszedł ze swojej salonki, która stała na dworcu w Katowicach. Nie wiem dlaczego, czy nie chciał, czy nie lubił, czy się bał, nie Był wiem. też protest, bo chcieli jego zwolenników zabrać, bo to też jest taka historyczna akcja, że wtedy ludzie, którzy byli później, może inaczej, sanacyjne media przedstawiały się jako ludzie Korfantego, bo to jest łatwiej, ale nie wiadomo, to prawdopodobnie byli mieszkańcy Śląska, którzy po prostu no, niekoniecznie się zgadzali z nim, ale mam potwierdzenie, obecnie wybrano lokalizację obecnego skrzyżowania Alei Roździeckiego i ulicy Halera. To tam powinno być. Latarnia miała stanąć niedaleko kościoła. Nie ma zachowanych zdjęć, ale był to murowany budynek z drewnianymi elementami. Bardzo ciekawe. No i to jest coś, czego... Ale wracając na chwilę, bo wspomniałeś przy okazji Piłsudskiego, także Korfantego, to drodzy Państwo, jeżeli jesteście z Katowic, albo ze Śląska, albo z okolicy, bo możecie być na przykład z Sosnowca, no to z Każdego okolicy. szkoda. Dlaczego szkoda? Ja to taki... A mi wcale nie jest szkoda nikogo z Sosnowca. Ja uważam, że Sosnowiczanie i w ogóle Zagłębiacy teraz przeżywają taki czas silnego rozwoju własnej tożsamości. A, to prawda. Czego To wcześniej się nie zgadzam. było. To się zgadzam. Ja faktycznie. tego nawet 15 lat temu nie widziałem, a teraz to widać, że czują Zagłębiacy dumę ze swojego miejsca. Ja im kibicuję. A, to bardzo słusznie, też Ja popieram. palcem nie kiwnę w waszej sprawie, bo każdy musi robić za siebie. Ale bardzo wam kibicuję i jestem dumny z tego, że mamy takich sąsiadów z drugiej strony rzeki, która nas łączy. Rzeka Ja nas dlatego łączy. sobie na szpilę pozwoliłem, bo ja kiedyś im pomogłem w tym, żeby troszkę tam... Nie, ja tak naprawdę mam bardzo wielu przyjaciół, znajomych w Sosnowcu i w okolicy, a nawet mogę wam powiedzieć, bo twierdzimy, że wielu powstańców śląskich nie było Ślązakami, tylko było ściągniętych spoza obszaru Górnego Śląska, w tym zwłaszcza Sosnowca. No i miałem taką historię, to już było ponad 10 lat temu. Mój tata na koniec swojego życia, no niestety ciężko chorował, tułał się po różnych szpitalach i trafił także do szpitala w Sosnowcu. I on już był taki bardzo zmęczony życiem, że jak go odwiedzaliśmy, to jemu się tak nawet nie chciało z nami rozmawiać. Smutne to były te nasze spotkania, ale pamiętam, że jak przyjechałem z mamą do Sosnowca, to on tak sobie leży, mało się do nas odzywa. Przyszła pielęgniarka i mówi do niego: Panie Franki, czy pan wie, gdzie pan jest? A tata mówi: tak, wiem. No to gdzie pan jest? W szpitalu. Ale w jakim mieście? W Sosnowcu. I nie przeszkadza to panu? A tata mówi: nie, ja bardzo lubię Sosnowiec, bo mój dziadek był z Sosnowca. Ona: a, to O! świetnie, świetnie. I chce wychodzić z sali i moja mama tak się do niej zwraca, zakrywa usta, żeby tata nie słyszał i mówi ściszonym głosem: niech pani go nie słucha, on już jakieś głupoty gada, to jest taki czysty Ślązak, on nigdy nie miał żadnej rodziny w Sosnowcu. Na to mój tata, który do końca życia miał bardzo dobry słuch i wzrok, powiedział tak: nieprawda, on musiał być ze Sosnowca, bo on był powstańcem śląskim. A, pięknie, widzisz. Oczywiście nie był ze Sosnowca, powstańcem był, no ale tak to też było, więc w naszej historii, w naszej wspólnej historii dużo jest takich punktów zbieżnych. Mniej lub bardziej fajnych, ale zbieżnych. No nie da się, jeżeli jest się sąsiadami, nie mieć punktów zbieżnych.
I ja myślę, że to nas tylko wzbogaca jednych i drugich, że tak blisko siebie jesteśmy. Ale niech każdy szanuje swoje. Jednego punktu zbieżnego nie ma. Gdzie? Tam, gdzie ja ci wszedłem w zdanie, czyli Piłsudski Korfanty. Bo A chciałeś no to właśnie, dokończyć, więc chciałem żeby nie powiedzieć. było, że ci Więc chamsko moi przerwałem. drodzy, tak, bo ja też niestety jestem wielowątkowy, trzeba mnie pilnować i Dlatego gratuluję, się że to notuję. robisz. Drodzy Państwo, jeżeli jesteście tutaj z Katowic albo z okolicy, albo przyjedziecie do Katowic, bo jeszcze nie byliście, albo Wam się spodobał Ci, to zwróćcie uwagę, że na jednym z głównych placów miasta, który nazywa się Plac Sejmu Śląskiego, zresztą jest przed gmachem Sejmu Śląskiego, bo w Katowicach mamy Sejm. Mało tego, mieliśmy go wcześniej niż ten w Warszawie został budowany i ten w Warszawie w dużej części wzorowany jest na tym naszym Sejmie Śląskim, zwłaszcza sala plenarna i westybul. To proszę Państwa, przed tym Sejmem Śląskim stoją sobie dwa pomniki wspomnianych panów. Pana Wojciecha Korfantego i pana Józefa Piłsudskiego. Stoją w niedalekiej odległości. Jak staniemy przy jednym pomniku albo przy drugim, to doskonale widać ten kolejny. Ale czy wiesz, jaka jest ciekawostka? Bo panowie się Ja nie wiem, lubili. ja Wiesz? wiem, A dlatego- powiemy? No Czy tak, stoimy? nie, no Tak, właśnie powiem. możemy już na sam koniec, jak ktoś tyle Proszę wytrzymał, żeby się jak dowiedział. wytrzymaliście, tak, to taki bonus. To, drodzy Państwo, wszystko wskazuje na to, że są bardzo blisko siebie, ale jak się przyjrzycie, to róg Sejmu Śląskiego zasłania im wzajemny widok na siebie i nie jest to przypadek. Tak urbaniści zadbali o to, żeby panowie nawet po śmierci nie męczyli się swoim widokiem. I tym pozytywnym akcentem mamy nadzieję, że z nami się nie męczyliście. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Was wszystkich zachęcam do subskrybowania kanału, gdziekolwiek tego słuchaliście. No jeszcze raz dziękuję i do następnej razy. Do następnej razy. Wracajcie na ten blog, ale przyjedźcie też na Górę Śląską, do czego Was serdecznie zapraszam. Zapraszamy.